Cześć, jestem Darek Cowernik, jestem w firmie od 21 lat i pełnię rolę dyrektora w obszarze zarządzania produktami. Ja się nazywam Paweł Przybyła. Moją główną rolą jest z angielska Principal Advisor, czyli wspieram nasze zespoły technologiczne, produktowe, biznesowe, jakby swoją wiedzą, doświadczeniem, znajomością naszych systemów. Historia brandu Metapack sięga roku 1999. Takim praojcem brandu jest Patrick Wall, który w Londynie zauważył potrzeby rynku, nowych biznesów, które powstawały wtedy. W tym czasie rozpoczęła się tak naprawdę historia e-commerce, ponieważ Wielka Brytania jest kolebką e-commerce, więc Patrick Wall zauważył potrzeby rynku, nowych biznesów, które rozpoczęły sprzedaż internetową i potrzebowały oprogramowania, które dywersyfikują integrację z różnymi dostawcami zamówień. No i to był ten czas, kiedy stwierdził, że zauważył tę potrzebę na rynku i założył biznes Metapack, firmę technologiczną, która stworzyła oprogramowanie, którego potrzebowali nasi klienci, biznesy na rynku brytyjskim. 4 lata po tym, jak powstała firma Metapack w Londynie, tutaj w Zielonej Górze i w Niemczech, w Rheinbach, Marcin Wójcicki i Henning Bell założyli firmę Xlogics, która operowała na tym samym rynku, czy bardzo podobnym, ale jakby tutaj w części tej głównej Europy. I te firmy rozwijały się równolegle przez kolejne lata, w pewnym sensie też ze sobą konkurując. W 2011 roku firma Metapack otrzymała duży zastrzyk gotówki, ponieważ fundusze inwestycyjne zainwestowały w tą firmę. Myślę, że to też spowodowało tą decyzję, tak, że jeżeli obie firmy chciały być liderem na początku na rynku europejskim w tym sektorze, a później światowym, no to powstała decyzja o połączeniu firm i o tym, że Metapack wykupił firmę Xlogics. I drugim stymulatorem oczywiście była synergia produktowa, to znaczy rynki, na których działaliśmy my jako Xlogics, na rynku kontynentalnym tutaj i rynek Wielkiej Brytanii, na którym działał Metapack. Ta synergia produktowa po to, żeby być jednym brandem, jedną firmą, która operuje w całej Europie, no było też jak najbardziej tym czymś, co stymulowało tą potrzebę tego, żeby się zjednoczyć, połączyć i wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich klientów e-commerce tutaj w Europie. No i być wtedy, w tym czasie, kiedy łączyliśmy w 2013 roku, staliśmy się grupą Metapack. Zaczęliśmy wykorzystywać technologie chmurowe, w naszym przypadku jest to AWS, to na pewno był duży skok technologiczny. Tak naprawdę dla wielu z nas taka codzienna, poważna współpraca międzynarodowa, bo oczywiście wcześniej mieliśmy klientów jakby poza Polską, w całej Europie, ale tak z punktu widzenia inżynierów, osób z produktu, analityków, to jakby rozpoczęła się ta codzienna współpraca w języku angielskim. Druga rzecz, która według mnie była kluczowa, to jest ta różnorodność kulturowa, czyli jednak współpraca zespołów, interakcja z zespołami, które kulturowo były zupełnie odmienne, no stała się wartością. Tak naprawdę my korzystaliśmy z tego doświadczenia zespołów w Londynie, Wielkiej Brytanii. Oni korzystali z tej naszej wartości intelektualnej, którą my tutaj wypracowaliśmy przez 10 lat i w ten sposób znakomicie fantastycznie się uzupełnialiśmy i to było naprawdę coś niesamowitego. Oczywiście w naszych zamierzeniach zawsze było to, żeby ta ekspansja postępowała, żeby być na rynku tak niesamowitym jak rynek amerykański. Stąd dążenia do tego, żeby no znowu rozejrzeć się i skorzystać z tego, czy nie połączyć siły z naszym bratem czy siostrzaną firmą w Stanach Zjednoczonych. I to stało się w 2018 roku. Staliśmy się częścią Stamps.com, co jest niesamowite, to, że byliśmy firmą notowaną na amerykańskiej giełdzie, co niesie też za sobą bardzo dużo nowych doświadczeń dla nas, szczególnie dotyczących chociażby audytów security, tego co robimy, jak robimy. Staliśmy się częścią grupy kapitałowej. Właścicielem naszym stał się fundusz Thoma Bravo i jesteśmy częścią grupy Octane, której właścicielem jest właśnie Thoma Bravo, co jest bardzo ważne
szczególnie dla osób, myślę, nowych, które dołączą do nas, czy już dołączyły. Stabilność finansowa. Naszym właścicielem jest Thoma Bravo, który zarządza w tej chwili 168 miliardami dolarów. Firma, która inwestuje na całym świecie, firmy technologiczne i postanowiła zaufać, zainwestować właśnie w grupę Octane. Takie łączenie firm jest jedną z naturalnych dróg do tego, żeby stać się liderem globalnym. Już wcześniej jako Metapack wykupiliśmy przecież też jedną firmę w Stanach Zjednoczonych, żeby już się na tym rynku pokazać, a później mówię, strategiczna decyzja, która znowu jakby jest z korzyścią dla obu stron, tak? Bo powiedzmy dla brandu Metapack to jest wejście szersze na rynek amerykański. Z drugiej strony dla jakby tutaj firmy amerykańskiej to jest możliwość wejścia na rynek europejski, a później wspólnie też jakby próbujemy oczywiście, czy wchodzimy na rynki azjatyckie. To był ten cel, który przyświecał wszystkim tym firmom, tak? Xlogic, Metapack, Stamps, czy teraz już jako Octane, stać się globalnym liderem i firmą numer jeden jakby w tym obszarze wsparcia e-commerce, w obszarze jakby, nie wiem, sprzedaży internetowej, całych tych procesów z tym związanych. I jakby ten cel, myślę, to jest coś, co jakby wszystkim właścicielom przyświecało i spowodowało, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. My nie staliśmy się jakimś jednolitym tworem, który tak naprawdę wszystko robi równo od linijki. Ta różnorodność i kulturowa, ale przede wszystkim różnorodność produktowa i rynków, różnorodność rynków, na których działamy jako grupa. Pozwala nam to, że my zachowujemy tą swoją tożsamość, jeśli chodzi o brandy, czy Metapack, czy ShipStation, jest wiele brandów w naszej grupie Octane. Ponieważ też i rynki są różne, i klienci są też, biznesy są też, które działają na tych rynkach, są w pewnym sensie też specyficzne, dlatego te wymagania, potrzeby ich też są specyficzne i te produkty, które mamy w naszych brandach, w naszej grupie, wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i my zachowujemy tą tożsamość, tą kulturę, którą mamy w naszych brandach, więc to jest piękne i to pokazuje też, że nie zawsze łączenie, takie mariaże grup oznaczają to, że tak naprawdę jest to monolit, firma, która tak naprawdę działa w jednolity sposób i tej różnorodności, co jest bardzo dużą wartością w takich grupach, że jej nie ma, ona jest. Ja myślę, że warto też dodać, że te połączenia dały nam nie tylko dostęp jakby do nowych rynków, w sensie krajów czy kontynentów, ale również jakby do innego segmentu klientów, tak? I my jako Metapack, i ciągle tak jest, jakby w ramach grupy jesteśmy tą marką, która jest tym pierwszym wyborem dla takich dużych klientów klasy Enterprise i to też jakby jest jakby i fajne, i to, że my się tak naprawdę uzupełniamy w ramach Octane. Staramy się po prostu, żeby marki między sobą nie konkurowały. Ta wartość intelektualna, jeśli chodzi o zrozumienie działania operatorów logistycznych na rynku e-commerce i prawidłowe wdrażanie ich, opakowanie tak naprawdę w technologię po to, żeby biznesy e-commerce mogły z tej dywersyfikacji tych operatorów logistycznych korzystać. Ta wartość intelektualna, my ją rozwijamy przez 25 lat, więc to nie jest coś, co można pominąć wtedy, kiedy ktoś poszukuje firmy, która dostarcza tego typu technologii na rynku. To jest właśnie Metapack, to jest grupa Octane. Elastyczność, szybkość odpowiedzi, ale przede wszystkim to, co nas tutaj cechuje jako Zieloną Górę. To jest bardzo ważne. Jako lokacje tutaj to jest to zaplecze technologiczne, to jest to know-how IT, który tutaj mamy, choć wiemy, że różnorodność zespołów to są nie tylko technologie, ale też i inne zespoły. No i to jest coś, co z sukcesem rozwijamy od 25 lat, w tej lokacji od 21. No i co jest świetne, jest fantastyczne. Z tego jesteśmy naprawdę dumni. Jeżeli będzie tak, że w przyszłości skolonizujemy Księżyc i będziemy dostarczać na Księżyc, to tam będą paczki właśnie z etykietami wygenerowanymi z systemów Metapack. Może tak się stanie, nie wiem, ale to było coś fajnego, dużo humoru, bardzo fajna rzecz.